Greetings, everyone. Welcome to BioTherapy Live. Today's session is a very special one. I probably say that with every episode because all our guests are special, but these are special too. And we're going to begin in just a minute after Albert begins the video introduction. So take it away. Rozpocznie filmikiem. Take it away, Albert. Przekazuję głos do Alberta. Well, good morning. At least it's morning time here Witam wszystkich, przynajmniej tutaj u nas w Stanach jest jeszcze ranek. In the United States. We have a special program today for BioTherapy Live. W wydaniu Bioterapia na żywo. The title is Women and Larvae. Kobiety i larwy. And our special guests are Nasi goście specjalni meeting us from Poland today. Z Polski. We have Paulina Szymańska, who specializes in anesthesiology nursing. She is currently also a doctoral student at the College of Medical Sciences Doktorantka Kolegium Nauk Medycznych at Rzeszow University. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Also, Anna Wójcik, who is a specialist in anesthesiology nursing. Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego. And she is also working as a doctoral student at the College of Medical Sciences, Rzeszow University. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Third, we have Aneta Zymon, Aneta Zymon, a surgical nursing specialist in Krakow, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego z Krakowa, who now also runs her own care and consulting company. Prowadząca swoją własną firmę i działalność. These three wound care specialists and maggot therapy specialists have been brought together today zebrały się wszystkie razem dziś by Professor Bazaliński dzięki profesorowi Bazalińskiemu of the Institute of Nursing and Health Sciences z Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Department of Medicine, Wydział Medyczny at the University of Rzeszow. Uniwersytetu Rzeszowskiego. He is also the manager On również jest kierownikiem of the prestigious Laboratory of Innovative Research in Nursing. Badań Laboratorium Innowacji w Pielęgniarstwie. And I do not have written down the name of our interpreter. I'm Anna. Anna? Yeah, I'm Anna. Thank you very much for your services as well. You're doing a big job today, and we do want to credit you as well. Thank you very much. You're welcome. So I think to begin with, może rozpoczniemy. Albert is going to play 3 videos. Od 3 filmików, które przedstawi Albert. These videos
will filmiki will introduce our guest speakers today. Będą wprowadzeniem dla naszych gości. And after they've had a chance to introduce I po themselves tych filmikach będą mogli się przedstawić sami. through their videos, we will then go ahead and talk directly to them and learn from them. Po filmikach przejdziemy do pytań i będziecie mogli bezpośrednio już wtedy odpowiedzieć na pytania. Albert, please proceed. Thank you for the invitation. It's a great pleasure to take part in this meeting. My name is Paulina Szymańska. I work at a hospital and I'm a head nurse at vascular unit. Moreover, I have my own company where I treat wounds of vascular etiology. Generally, I base on maggot debridement therapy as well as negative pressure wound therapy. The majority of my patients are treated at home, which is very convenient for them. I also specialize in anesthetic and intensive care where I have worked for 10 years. This year I started the specialization in surgical nursing. I am a member of Professor Bazaliński team, which specialize in implementation of innovative and alternative methods of local wound treatment. My job is my passion and my hobby is horse riding. Thank you very much. Good afternoon. My name is Wójcik. I'm nurse. I work in the intensive care unit in Rzeszow Hospital, Ambulatory Threatening Wound and the University of Rzeszow. I provide research about risk factors, pressure ulcers, in group of critical illness patient. Thank you for your invitation to the webinar. I'm pleasure to present to you some of my work, not only an anesthesia nurse, but also as a nurse who specializes in the treatment of wound. Hello everyone, my name is Aneta Zymon. I am a nurse with 30 years of work experience. I am a wound healing specialist and also founder and CEO of ASMET Pain and Wound Treatment Center, and also partner medical company with Ultramed. 1 year ago, I started cooperated with Professor Michał Zembala. He's a cardiosurgeon, and in his clinic I applied first time maggots with patients after cardiosurgery with sternum wounds. It was very successful healing. I am a member national and international society which connected people who healing wound. I am an initiator and originator of first International Academy of Wound Management in my country, in Krakow, this year. It was very successful meeting, successful conference. That's why we decided about preparing second edition next year, 23-24 of March. I invited you for this conference. I wanted one session only with maggot therapy. I think it's a really interesting topic for many people. Take care, stay healthy, and see you soon. Bye.
Well, those were great introductions and very Było wspaniałe impressive, sprowadzenie, robiło naprawdę duże wrażenie. impressive performances of Jeżeli chodzi wound care. o wprowadzenie tutaj, o przeprowadzenie tej terapii ran. So I'm sure that everyone is as interested as I Jestem am pewien, że wszyscy będą tak samo zainteresowani, jak ja jestem waszą pracą. to hear about Chcielibyśmy usłyszeć, how you all became jak każda z was aware of and interested in maggot therapy, zainteresowała się tą terapią MDT, and how you then built or developed your programs jak rozwijałyście swoje programy pracy z pacjentem, to include maggot therapy in wound care. które obejmowały terapię MDT w terapii ran przewlekłych. Who would like to Kto chciałby talk about that? powiedzieć o tym jako pierwszy? Ja jestem najstarsza, więc ja zacznę. All right, so I'm, let's say, the most senior in this group. Okay, so I will start. So Aneta will start. Mam 30 lat doświadczenia w opiece nad pacjentami, I have 30 ale years experience in the 9 patient care and 9 years ranami. experience 9 lat temu zaczęłam leczyć rany with wound larwami. care. And 9 years ago I started treating wounds with MDT therapy. Interesowało mnie to zawsze, natomiast I was always interested larwy in były that. dla mnie zawsze bardzo obrzydliwe. Larvae were really disgusting for me. They were hideous. It was my poniekąd wstręt tego rodzaju terapii. Let's say hate, disgust to that kind of therapy. Zaczęłam od opatrunków zamkniętych, ponieważ poczytałam, jak świetne efekty przynosi to leczenie. I started with closed, with a biobag therapy. I wtedy położyłam mały opatrunek na niewielką ranę. I put a really small biobag on a very small wound, and the larvae, let's say, started escaping. I wtedy dostały się do wnętrza rany, zrobiły kawał dobrej roboty, a ja przestałam się bać. And they do all the debridement, they cleansed the wound, and in that very moment I became, let's say, less scared of the larvae. Myślę, że takim przełomowym momentem było to, że miesiąc później the breakthrough moment was 1 month ago. Położyłam 1200 larw. I put 1200 larvae na 3 rany. To on był potężny błąd. It was a huge mistake. Never ever again. Jedna z tych ran niestety rozszczelniła się i te larwy uciekły. Wszędzie one of the wounds, the larvae started escaping from that Pozbierałam wound. wtedy te larwy. I collected all the larvae. Do domu, otworzyłam butelkę wina. I came back home, I opened a bottle of wine. Myślałam sobie, że nie wiem, jak ja ten następny zrobię. How would I do the next debridement? Następnego dnia się obudziłam, poszłam, zbiłam te larwy i od tej pory już żadna rana nie była straszna. I żadna ilość larw. Okay, I was open. I was ready to treat with the larvae. Natomiast nauczyłam się, że nie kładzie się taką ogromną ilość larw na ranę. And then I also find out that such a huge amount of larvae is not necessary. I'm treating with larvae for 9 years, over 9 years, but I'm still in progress in learning. I learn every single day. Jedno to, co powtarzam, to one thing that's very important for me. Najbardziej istotne w tym wszystkim jest to, że rana jest raną, niezależnie od tego, w jakim miejscu jest. Najważniejsza też jest etiologia. Bo wiele osób boi się położyć rany larwy na mózgu, na brzuchu, bo uważam, specyficzne seem to be afraid, scared of, for example, wounds within the sternum area. Natomiast ja uważam, że zawsze ważna jest etiologia, a rana... I believe etiology is of primary importance and zachowuje się w każdym miejscu dokładnie tak samo. In all places, if you give good healing conditions, the wound will treat well. W moim odczuciu najlepszym opatrunkiem, jaki może być. Larvae, in my najlepszą terapią, are one of the best therapy options. Rok... 1 year ago, Niecały rok temu połączyłam swoje siły z kliniką profesora Pawła Magii. W jednym miejscu leczymy rany, ale myślę, że już dosyć o mnie, ponieważ moje koleżanki też coś na pewno chcą powiedzieć o sobie, bo to jest... Okay, I would like to give floor to my friends. They would also add few words.
Tak, nazywam się Paulina Szymańska. Dzień My name dobry. is Paulina Szymańska. Hello to everybody. Leczę rany od 6 lat, ale tak naprawdę I have been treating wounds for kariera over nabrała 6 rozpędu, years. kiedy dołączyłam do zespołu pana profesora And Bazalińskiego, my therapy with MDT started when I joined Professor Bazaliński's team. który wprowadził mnie w rany i leczenie treatment with larvae. Zajmuję się tym od 2 lat I have been treating wounds with MDT i for można powiedzieć, 3 że years. profesor zaszczepił we mnie taką ciekawość i miłość Professor Bazaliński do gave takich me this innowacyjnych inspiration to leczenia develop ran. myself, encouraged me to I use this method. U mnie tak samo jak u Anety był ten And- problem, żeby przełamać similar as się in case of z Aneta, larwami, z dotknięciem. This gust Było to was dla a mnie coś factor. obrzydliwego, It was really hideous, disgusting for me to ale use teraz, to work with kiedy larvae. zobaczyłam, jak one, But kiedy when I dostaję je z saw laboratorium i są takie maleńkie, to jak them in dzieci, the laboratory, they are like babies, they're so tiny. obserwuję, I observe them, jak how they rosną, grow. całkowicie przełamałam swój opór I stopped i to teraz be też disgusted jest to with niesamowicie, them. And now I'm really fond of them, that they are a very good treatment option. tak. Ania? Before proceeding, Zanim przejdziemy dalej, let me pozwólcie, summarize że podsumuję the message that I'm hearing. to, co słyszę. Czy dobrze was zrozumiałem? And also note I też chciałbym zwrócić uwagę, that I don't hear all that well these days. nie słyszę dobrze już w moim wieku. And it will help me a lot Bardzo by mi pomogło, ułatwiło. to speak separately and not at the same time. Okej, gdybyśmy mówiły osobno. Okej, profesor. Mhm. Yeah, I have enough trouble with English. I can't sort it out over the Polish. Trudno jest mi, bo angielski się nakłada z polskim i to jakby jeszcze tutaj utrudnia zrozumienie. Okay. No problem. No problem. We'll do this separately, of course. So what I am hearing is the same To, as co słyszę, to jest to samo. the message that I usually teach others. To jest generalnie informacja, którą też przekazuję innym. To samo, co uczę innych. And that message is Ta informacja, ten przekaz to maggot therapy is very effective. terapia MDT jest bardzo efektywna. We wouldn't bother with it if it wasn't so very effective. Nie zajmowalibyśmy się nią, gdyby nie była efektywna, gdyby nie dawała takich wspaniałych efektów. Because it's maggots. No, ze względu na same larwy. Who wants to work with maggots Kto by unless chciał it's pracować z very, larwami? very effective? Gdyby nie to, że dają świetne efekty terapeutyczne. Okay. Yeah, I agree with you. Please continue, and I won't interrupt for a while. Kontynuujemy, a ja nie będę przez chwilę przerywał. Witam serdecznie, ja mam na imię Ania i moja historia nieco się różni od moich poprzedniczek. Hello, I'm Ania, and my history is a little bit different than my predecessors and my colleagues. Ponieważ ja profesora Bazalińskiego poznałam podczas stażu, jaki odbywałam w pogotowiu ratunkowym jako ratownik medyczny. I got to know Professor Bazaliński during my training at the ambulance station. I tam podczas różnych rozmów i oczywiście nauk, jakie pobierałam od profesora. And during the training and 1000 conversation with professor at that time. Profesor zaciekawił mnie i zainteresował swoim głównym kierunkiem rozwoju naukowego. Professor Bazaliński told me about his scientific interest and I got inspired with that. W międzyczasie rozpoczęłam pracę w oddziale intensywnej terapii w bloku operacyjnym. In the meantime, I started working at the operating theater at the Anesthesiology department. I była taka konieczność, że mój wujek miał zespół stopy cukrzycowej i poprosiłam profesora Bazalińskiego o konsultację. And in my personal history, there was a moment when my uncle got a problem with a diabetic foot and I asked Professor Bazaliński for assistance.
I tak moja historia z leczeniem ran się rozpoczęła. And this was the start of my story of treating with MDT. So it was like really personal. Profesor jest moim mentorem od tego czasu i Since that time, Professor Bazaliński is my mentor. a stopa mojego wujka została całkowicie wyleczona właśnie między innymi poprzez wykorzystanie opatrunków biologicznych, następnie wdrożenie podciśnienia. And the foot of my uncle, I mean this diabetic foot, was completely cured. It's completely without any problems now. We implemented VAC and also MDT. No i takim sposobem teraz jestem doktorantką na Uniwersytecie Rzeszowskim, a moim głównym kierunkiem rozwoju to jest profilaktyka odleżeń i oczywiście również oczyszczanie ran z wykorzystaniem metody biologicznej. This is how I became a doctoral student at Professor Bazaliński supervisor of my dissertation, and I developed myself in treating of chronic wounds and debridement. Dziękuję bardzo. Thanks very much. Oh, thank you. Those are all very interesting stories. Dziękuję za te wasze osobiste historie. To są bardzo interesujące. And if I may say, typical stories Powiedzmy takie typowe historie, about how people jak get involved in maggot therapy. Jak ludzie rozpoczynają swoją karierę z tą terapią MDT. Often because of personal experience. Często ze względu na czynniki osobiste. Or because of the need and desire albo ze względu na potrzebę, chęci to have better wound care. Lepszego leczenia ran, lepszej terapii ran. Perhaps now you can tell us a little bit about opowiedzieć o your role in your waszej roli w waszym programie, jaką pełnicie rolę w waszym programie. And how you prepare or how you jak przygotowujecie albo jak robicie the maggot therapy. Jak przeprowadzacie terapię MDT? Either how you choose your patients. Może to być jak wybieracie pacjenta do MDT. Or how you introduce the topic to them. Albo jak na przykład wprowadzacie go do tej tematyki, tej terapii. Or how you implement the therapy. Lub jak po prostu przeprowadzacie tę terapię. Zacznę, powiem o laboratoriach. W Polsce mamy 2 laboratoria. In Poland we have 2 laboratories. Dzięki którym mamy larwy. Which specialize in the development of larvae, which prepare larvae. I jest to dziedzina stosunkowo młoda, ponieważ te laboratoria w Polsce funkcjonują od 10 lat. This is very new field of study and these laboratories function for, let's say, 10 years. Tak samo wiedzę zdobywaliśmy w Polsce. Pierwsze publikacje, pierwsze wzmianki o leczeniu biologicznym są z 2006. And the first mentions about MDT therapy in Poland are from 2006, so they are pretty new, pretty recent. Duży wpływ na zespół pana profesora Bazalińskiego miał pan profesor Szyman. And you, Professor Szyman, had a great impact on the group of Professor Bazaliński. Pewna publikacja, która ukazała się w 2014, była też inspiracją dla pana profesora Your publication from 2014 was a great inspiration for our team. Około 2013 powstały właśnie te laboratoria, o których wcześniej wspominałam. About 2013, these 2 laboratories that I mentioned before were established in Poland. Ponieważ ta metoda jest coraz tańsza i coraz bardziej powszechna, my ją popularyzujemy. And because this method is becoming cheaper and cheaper and more popular, we are just trying to make it, let's say, widespread and available for a great number of people. Coraz więcej pacjentów kwalifikujemy do tej metody. More and more people are getting qualified for this method. Coraz więcej pacjentów sami zgłaszają się z pytaniem, czy może być u nich stosowana. And more patients are also asking to have MDT method implemented in them. Nie tylko my stosujemy tą metodę w Polsce.
Not only we use this method in Poland, ale też takie osoby jak pielęgniarki Dynarska, Malinowska, lekarze Lipiński, pan Szczepanowski, but also some other physicians and nurses that were mentioned by my colleague before. I naszą rolą zespołu pana profesora Bazylińskiego jest rozpowszechnianie tej metody oraz badanie jej. And our role, I mean the role of the Professor Bazaliński's team is to popularize MDT method, therapy, and also research on that. I może o tym opowie Ania. And I think Ania is the best to talk about that in detail. A więc kwalifikujemy pacjentów z ranami, które są pokryte tkanką martwiczą lub włóknikiem. We qualify patients for MDT who's got necrotizing wounds Oraz z cechami infekcji w and ranie. with features of infections within the wound area. Pacjent jest przygotowywany wieloetapowo do oczyszczenia tą metodą. The patient for the debridement is prepared in numerous stages. I wielokierunkowo, ponieważ ze względu na różne okoliczności bólowe The process is also multi-directional because, for example, of a pain factor. zdarza się, że prowadzimy konsultacje z anestezjologami, It happens that we need to consult the patient with anesthesiologists którzy proponują leczenie bólu albo zarządzanie bólu w taki sposób, who suggest pain management, aby larwy, które znajdują się w ranie, nie sprawiały zbyt dużego dyskomfortu i były akceptowalne przez pacjenta. pain management in such a way that it's acceptable for a patient. I mean, the larvae are acceptable for patient. It's comfortable for him. Pracujemy na kwestionariuszach, dzięki którym jesteśmy w stanie zbadać poziom stresu u pacjentów ze względu na obecność larw w ranie. We work with questionnaires that tests the anxiety, the stress of patients with maggot larvae within the wound. Oczywiście również nasz kwestionariusz zawiera deklarację zgody pacjenta. Of course, obviously, our questionnaire also includes the patient consent form, gdzie jest opisany cały proces oczyszczenia i na czym polega ten proces. Where the whole process of debridement is described in detail. Następnie pacjent jest badany pod względem akceptacji. Next, we ask we investigate the acceptance of the patient of this method. Oraz jest uzupełniany też pod kątem dolegliwości bólowych dedykowany arkusz doznań bólowych. There is also a sheet investigating the pain in detail. Kwestionariusz też zawiera w sobie odpowiednie informacje na temat oceny pacjenta z raną przewlekłą. The questionnaire also investigates the patient with chronic wound. I to jest część, którą wypełnia pielęgniarka, która prowadzi tą terapię. And this is a part which is completed by a nurse in charge of the therapy. Edukacja pacjenta pod względem stosowanej terapii biologicznej Education of the patient in terms of the biological therapy jest bardzo ważnym elementem. Is really crucial factor dla powodzenia danej terapii. For the success of the therapy. Też staramy się rozpowszechniać tą metodę wśród pielęgniarek. We are also attempting to popularize this method among the nurses. W tym roku, w 2022 roku, this year, in 2022, rozpoczęliśmy kursy właśnie w zakresie oczyszczania ran z wykorzystaniem larwoterapii. We started running courses in wound debridement with MDT, with larvae. Jest to kurs, który może zrealizować każda pielęgniarka. This course can be completed by every nurse, która ma odpowiednie kwalifikacje. With adequate qualifications. Ja mam. Dziękuję. Thank you very much. Ja mam jeszcze dodatkowo też inne doświadczenia.
I have additional, some other experiences that I would like to share. Ponieważ otworzyłam 9 lat temu klinikę, w której interdyscyplinarny zespół zajmuje się leczeniem ran. 9 years ago, I opened a clinic where a multidisciplinary team is dealing with wounds. Możemy leczyć rany nie tylko larwami, różnymi innymi metodami. Larwoterapią zajmuję się tylko i wyłącznie ja w tej klinice. Może dlatego, że jestem kobietą. In my clinic, we treat wounds, chronic wounds with many types of therapy, but I am the only person that is dealing with MDT. Maybe this is because I'm a woman. Lekarze, chirurdzy wysyłają pacjentów na tego rodzaju terapię, czyli stąd informacja, że też są do tej terapii przekonani. Surgeons and doctors, physicians are referring patients for this kind of therapy, so I guess that they are sure that it works, that it's effective. W tym roku zorganizowałam Międzynarodową Akademię Leczenia Ran, w której też przedstawiliśmy przypadki leczenia ran larwami. This year I organized International Academy of Chronic Wounds Treatment, where I presented cases of chronic wounds treated with MDT. W następnym roku planujemy kolejną edycję. Next year we are planning another edition. Jedną sesję chcemy poświęcić całkowicie larwoterapii. And one session should be devoted solely to MDT, to maggots. I chciałabym pana profesora bardzo serdecznie zaprosić, jak również Alberta. Please accept our invitation to that session. I mean, like both you, Professor, and Będzie you, to dla Albert. nas ogromny zaszczyt i It honor. will be a great honor to us if you take opportunity and join this Oficjalne initiative. zaproszenie zostanie przesłane mailem. Official invitation will be sent by email by us. Proszę nam pomóc propagować tę metodę w Polsce. So please, we'll be very grateful if you could help Nie us tylko. popularize this method in Poland and abroad. Dziękuję. Thanks very much. I'm just writing down a note to myself Notuję sobie, robię sobie notatkę, to ask and żeby make sure that we can zapytać, czy możemy share that invitation podzielić się tym zaproszeniem with our members and subscribers. z naszymi członkami i Oczywiście. subskrybentami. Yes, of course, sure. Oczywiście. So it's agreed. 23-24 marca 2023 roku zapraszamy. 23rd, 24th of Krakowa. March 2023 in Krakow. Please feel invited. Thank you. Thank you. You all touched upon a lot of information Poruszyliście bardzo wiele informacji and interesting ideas. i różne ciekawe koncepcje zostały poruszone, They generate even more questions in my mind. które generują jeszcze kolejne pytania u mnie. I'm going to ask one, Zadam jedno pytanie, a new question, nowe pytanie, kolejne pytanie, but then I want to make sure we have enough time ale chciałbym być pewny, że mamy wystarczającą ilość czasu for Professor Bazaliński to speak. dla profesora Bazalińskiego, żeby mógł też. So maybe we'll do that after my little question. Może zrobimy tak, że to będzie po tym moim krótkim pytaniu. And if we have Na more czas dla time, profesora. if we have more time afterwards, A jeśli będziemy mieć więcej czasu jeszcze po wystąpieniu Darka, we can open the to będziemy mogli wtedy otworzyć session to sesję questions taką Q&A, czyli pytania, odpowiedzi by attendees, z pytaniami uczestników. or talk a little bit more about things you'd like to talk about. Albo może jeszcze rozwinąć któryś z tych tematów, które macie przygotowane. But the question that just came to me Pytanie, które teraz właśnie mi przyszło do głowy, is because of the comment wynika z tego komentarza, związany z tym komentarzem. I am the only one in my clinic using maggot therapy. Jestem jedyną osobą w mojej klinice, która używa terapii larwami. Maybe because I am a woman. Może to dlatego, że jestem kobietą. So since the title of this Czyli session nawiązując do tytułu tej całej sesji, is Women and Larvae, kobiety i larwy. and since I have also noticed that many of Zauważyłam,
many of the great że research wiele publications z tych najlepszych, takich kluczowych publikacji are coming from women chodzi clinicians od kobiet klinicystów, and women entomologists. kobiet entomologów. I would Zajmują się like właśnie any of you to Powiedz comment nas. on your thoughts on if that's true and why that might be true. Kobiety i larwy. Myślę, że jest to związane z tym, że tak jak w Polsce większość kobiet, pielęgniarek zajmuje się leczeniem ran. I think in Poland this is the case that mostly women nurses are dealing with wounds. Ale jednak, tak jak u nas, to pan profesor Bazaliński najwięcej publikuje But in our i case, najwięcej uczy ludzi. Jest our mentor autorem kursu. and the author of the course is Professor Bazaliński. Ja się przyznam szczerze, kiedy I rozmawiam need z to confess, profesorem Bazalińskim, When moja I'm wiedza na talking with temat Professor Bazaliński, larw jest żadna. Ja jestem praktykiem. I'm a Profesor propaguje tą dziedzinę i tłumaczy to, co ja jako praktyk stosuję. Professor Ogrom Bazaliński wiedzy, nawet pełen szacunek dla tego człowieka, pełen szacunek. Okay, it's a great honor for me to work with A Professor wracając Bazaliński. do kobiet, He's my mamy popularizing this więcej method. empatii, więcej And zrozumienia. I'm a clinician, I Łatwiej work nam się practically. podnieść pacjentów do tej terapii, mężczyzn, kobiet, nawet dzieci. Moich 9 lat tylko jeden pacjent nie zgodził się na tą terapię, którą proponowałam. Tylko jeden, mimo że in była my professional każdej history, there was only one patient that disagreed, that didn't give consent to use this method. Maybe this is because we are women and because of some kind of gift. Mamy inne Maybe people argumenty. accept. We have maybe more different arguments than men have. So yes, this is the key to the success of this method. Ja myślę, że zarówno Paulinka, jak i Ania, one są młodsze ode mnie, ale naprawdę Paulina and dają Ania, serce pacjentom. A they are much younger than empatia jest me, najważniejsza but w leczeniu ran. empathy is crucial in wound treatment. Ja jeszcze dodam, że I will add, dajemy pacjentom takie poczucie bezpieczeństwa. we give the patient the sense of safety, that they are safe in our hands. Według protokołu, który stosujemy w zespole, my odwiedzamy pacjenta co 24 godziny. According to the protocol that is accepted, that we work according to, we visit the patient, we follow up every 24 hours. Żeby zobaczyć, jak wygląda skóra wokół rany, To see the skin around the wound, żeby zobaczyć, jak pacjent się czuje. to ask the patient how does he feel. I pacjent w każdej chwili może do mnie zadzwonić, nieważne, która jest godzina, czy to jest dzień, czy noc, pacjent ma takie prawo. And I ensure my patients that he's allowed to contact me anytime, during the day, during the night, whatever happens, whatever is worrying him, okay, he's entitled to, he feels free to contact me. Teraz ja pozwolę jeszcze sobie dodać. Let me take the floor now. Pracujemy w zespole, gdzie rozwijamy interdyscyplinarne pielęgniarstwo, We work in a team that is working multidisciplinary. a przede wszystkim współpracujemy z lekarzami, z chirurgami, z osobami, z przedstawicielami innych zawodów medycznych. And what is crucial is that we work with physicians, with surgeons, with medics of different specialties. Mając na celu najwyższe i najlepsze dobro pacjenta. And it is aimed to work for the good of patient. I chyba dzięki temu And I guess this is the key. This is the key to the success. to jest kluczem do prawidłowego procesu gojenia rany. And I think this is so crucial for the proper treatment of the wound. Również zwracamy uwagę na pacjenta pod względem psychologicznym. We also take care on the psychological aspect of the patient well-being. Oraz jego warunki socjalno-bytowe. And socio-economic conditions are also important. We also take it into consideration. To wszystko, dziękuję. Thank you very much. A ja mam pytanie. I have a question. Czy pana profesora doświadczenia są inne? Czy większość, czy
To jest też tak, rzeczywiście większość kobiet opiekuje się w Stanach ranami i stosuje larwy, czy też stosują je chirurdzy? Professor, what are your experiences in terms of US, United States? Are there also women who treat wounds with MDT, or they are surgeons? So female nurses or surgeons? How is it from the US perspective? Can you share? In the United States, W Stanach medicinal maggots are regulated by the medyczne larwy government. i używanie jest regulowane tutaj przepisami rządowymi. FDA, Food and Drug Administration. FDA. They are regulated as a medical device, and they require a prescription. Therefore, only doctors can prescribe maggot therapy, but anyone can do the treatments. By anyone, I mean there is no official body or committee that has designated only a particular group can do the treatment. So the treatments are usually applied by nurses, Terapia jest zwykle przeprowadzana przez pielęgniarki, sometimes by the doctors. czasami przez lekarzy. They are also applied by physical therapists, nursing assistants, and other types of healthcare workers who work in wound care. Sometimes they are also sometimes applied by home healthcare nurses who come to the home of patients who have to stay at home. Sometimes the doctor does not want to do the treatment in their office, but the patient is willing to do it themselves. In those situations, the patient or their family or their friends will apply the dressings. As far as women are concerned, the majority of nurses are women in the United States. I don't know the percentage of doctors, but I would guess it is fast approaching 50% women, because 50% of medical students are now women. Let me ask your question, and I'll stop there. Czy stosujecie metodę w szpitalu, czy tylko w warunkach ambulatoryjnych? Bo u nas w Polsce różnie z tym bywa. Where do you use this method? I mean, MDT in the hospital environment or in a home environment? Because in Poland it depends. You can use it both at home and in a hospital conditions. So where do you use this method? In the United States, it is also used sometimes in the hospital, sometimes in the clinic, sometimes in the home or the long-term care or nursing home, sometimes in hospice care. As you know, there is a need for treating problematic or difficult wounds in almost every sector of life and healthcare.
there are no regulatory restrictions on where to apply the maggot therapy. The practical restrictions turn out to be reimbursement, whether or not the doctor will be paid and how much. Yes, you had a question. Expensive. Yes, I have a very important question. What is your opinion about maggot therapy with sternal wounds after cardiosurgery? You are an authority for many people. For me, the first. What is your opinion for this topic? Because many people are afraid. For me, wound on the sternum is the sternum. It's only wound, the same. So what is your opinion? My opinion and my experience Z doświadczenia i też z mojej opinii is that it works great. Yes, It really works. We need more research for this topic, but it really works. It's a great idea. the first Thank you. time I did it, I was Pierwszy raz, kiedy scared. stosowałem Me too. larwy, bałem się. Me too. Then we tackled bigger, deeper wounds. Poradziliśmy sobie z głębszymi ranami. I think the one of the most scary Najbardziej taka przerażająca, taka niepokojąca, treatments for me, taka terapia dla mnie, besides my first treatment, oprócz mojej pierwszego zastosowania larw, was when I assisted a general surgeon kiedy asystowałam chirurgowi ogólnemu, put maggots into an open abdomen otwarta rana jamy brzusznej to treat necrotizing przy leczeniu martwiczego peritonitis. zapalenia otrzewnej. It was successful. Was it successful? Yeah, the woman was over 300 pounds. Kobieta ważyła 300 funtów. Had colon surgery. Była po operacji jelita grubego. But colon contents spilled into the belly. Rozlała się zawartość jelita grubego do jamy brzusznej, do otrzewnej. The surgeons had to take her to the operating room every 2 days for surgical debridement. Co 2 dni musiano robić debridement tej She rany. was in the intensive care Była na intensywnej terapii. and had a very poor I prognosis. rokowania były bardzo słabe, bardzo kiepskie. We took her to the Zabraliśmy ją operating theater, do sali operacyjnej. untied the abdominal strings, Otworzyliśmy jamę brzuszną. placed about 2,000 maggots in the abdomen, Umieściliśmy w jamie brzusznej 200 larw. brought her back to the intensive care unit. Z powrotem zawieźliśmy ją na intensywną. 2 days later, back to the 2 operating dni theater, później znowu otworzyliśmy and then suctioned out the maggots. i odessaliśmy larwy. She healed completely Tak, całkowicie udało się uleczyć. and required no further Nie surgical wymagała intervention. więcej interwencji chirurgicznych. Niesamowite. Wow, Congratulations. amazing. Congratulations. Wow, very impressed. That case is described in Przypadek jest opisany w artykule the journal Advances in Skin and Wound Care, Advances in Skin and Wound Care. maybe 2008, something like that, 2008, coś koło tego. along with many other unusual Razem and z jakimiś jeszcze innymi niesamowitymi, niezwykłymi. Znajdziemy. We'll find this professor for sure. I can send you a Wyślę copy as well.
Wyślę również. Ja słyszałam opinię, że I heard opinion do stosowania larw przeciwwskazane są rany na mostku i na otwartym brzuchu. Teraz słyszę, że that wounds within the sternum and open abdominal wounds are, let's say, contraindication for MDT use. And now I hear that it's not true. It's not true. Na pewno wymaga to badań i obserwacji. Of course, it requires a lot of observation and research Na większej liczbie pacjentów. in greater study group. Żeby można było wypracować jakieś procedury i konsensusy w tej standaryzacji. Work out any standardized consensus, any agreement about the management with MDT of this kind of wounds. What's your opinion, Professor? What's your opinion, Professor? I will give my opinion briefly so that we can then hear from Dr. Bazaliński too. Tak szybciutko do tego przejdę, bo później potrzebujemy jeszcze Darka usłyszeć. My opinion Moja opinia is that most of medicine większość lekarstw, środków leczniczych or healthcare jeżeli chodzi tutaj o ochronę zdrowia, is a balance between risk and benefit. To jest takie balansowanie między ryzykiem a tym na zasadzie, że możemy coś wnieść dobrego. Jeżeli ryzyko przeważa, when the risks are lower, kiedy ryzyko jest obniżone for doing something, na zrobienie jakiejś procedury, then the risks of not doing something, to ryzyko nierobienia, odstąpienia, then we choose to do the intervention even though it's a little risky. Decydujemy się na taką interwencję, mimo że może być ryzykowna. Po prostu potrzebujemy odwagi. Yeah, so we need to be courageous, we need to have courage to implement. And to be open or I też być otwartym, sharing of those risks. nadzielenie się tutaj na stanięcie twarzą w twarz z tym ryzykiem, na skonfrontowanie się z tym. You must do your studies in advance to be aware of the risk. Musisz przeprowadzić badanie wcześniej, żeby być świadomym tego ryzyka, zrozumieć je. And you have to share that with the patient. I też trzeba się podzielić tym ryzykiem z pacjentem, żeby zrozumiał. Because ultimately they are the ones. To on, to pacjent. The patient is the one who's taking all the greatest risk. To jest i tak pacjent po prostu podejmuje największe ryzyko w tej terapii. And maybe the third principle in the United States. I trzecia zasada w Stanach, którą mamy, is document. Dokumentacja każdego etapu. We all agree with you. We agree and we know it. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, oczywiście zgodzę się z profesorem. Ania agrees with you and she would like to add a comment now. W Polsce, in Poland, w pracy w naszej poradni, in my clinic, propagujemy pielęgniarstwo w aspekcie klinicznym. We popularize clinical aspect of nursing. I bardzo często to my, pielęgniarki, podejmujemy decyzję, czy pacjent... And we, as nurses, take the decision. Czy pacjenta kwalifikujemy do oczyszczenia metodą biologiczną? If the patient is entitled for biological debridement. Czy trzeba ją odroczyć? Or it should be delayed, postponed. I wykorzystać inną metodę. And another method is used. Również w odniesieniu do tych słów na temat przepisania larw na recepty. In terms of referral for MDT. Niestety w Polsce nie ma refundacji na opatrunki biologiczne. In Poland there is no reimbursement of biological therapy. I możemy zamawiać larwy z laboratoriów. So we are able to order maggots from laboratories. A dodatkowo pielęgniarki posiadające kompetencje ordynowania recept. And additionally, nurses are entitled to issue prescriptions. Możemy przepisywać pacjentom
wyroby medyczne. Zarówno leki przeciwbólowe, So silniejsze. some of the nurses who got proper qualification and can issue prescriptions can do the referral, make a prescription of medicinal products and also some pain management therapy. I antybiotyki. And antibiotics. The nurses are also entitled to prescribe antibiotics. To też w zależności od prawnych So, uwarunkowań. depending on the legal structure, rules, legislation in a given country. Chyba musimy przywołać Bazalińskiego, jesteśmy w czasie. Okay. Professor, do you think that we should ask Professor Bazaliński now? Please do. Witam Państwa bardzo serdecznie. Welcome all of you. Halo, czy mnie słychać? Can you hear Professor Bazaliński? Yes. Czy słyszycie mnie dobrze? Tak. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję, że mogę się wypowiedzieć oczywiście w tej sesji. Thank you very much for giving me a chance to say a few words. Przysłuchiwałem się bardzo szczegółowo Waszym wypowiedziom. I listened to all the conversation. I cieszę się bardzo, że ta metoda w Waszej opinii jest dobra i chcecie ją kontynuować i rozwijać. I'm happy to hear that this method, according to you, is effective and you are willing to develop it. Chciałbym jeszcze dodać, bo nie zostało to powiedziane, I would like to add, because it was not mentioned, że bardzo często stosujemy larwy w celach rewitalizacji i przyspieszenia regeneracji ran. It was not mentioned, but I would like to add that MDT is used to revitalize wounds and to facilitate the healing process. Defensyny, które doskonale znamy, Defensins that we know eliminują bakterie eliminate bacterial film i stymulują procesy naprawcze. and stimulate regeneration processes. Dlatego ta metoda, w mojej opinii, Therefore, according to me, this method wkrótce zrewolucjonizuje rynek medyczny. will soon revolutionize the medical market. Nie mamy nowych antybiotyków i We ich nie będzie. We do not have any new antibiotics and there won't be any new. A wydaliny i wydzieliny larw And the excretion of the larvae bardzo dobrze eliminują bakterie Pseudomonas i gromkowce. work very well in elimination of the Pseudomonas bacteria. W szpitalu, w którym praktykuję na co dzień, In a hospital where I work clinically, udało nam się stworzyć zespół interdyscyplinarny we managed to set up an interdisciplinary team. i nie ma problemów z wdrażaniem larw w obrębie oddziałów szpitalnych. And there are no problems in implementation of MDT within the hospital departments. In my facility. Jednakże najwięcej chorych zaopatrujemy w środowisku domowym. However, the greatest number of people, patients subjected to MDT are in the home-based environment. Wypracowaliśmy proste protokoły, We have simple protocols które zostały zaakceptowane i rekomendowane which were accepted and are recommended przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran by Polish Wound Treatment Association w aspekcie leczenia głębokich odleżyn in terms of deep wounds in patients, bed sores. Planujemy teraz na konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku, In the next year's conference, we are planning zwrócić uwagę diabetologów to focus specialists in diabetology, aby protokolarnie wdrażać MDT w oczyszczeniu ran w stopie cukrzycowej.
So they implement the MDT in the protocol of diabetic food treatment. Obserwujemy bardzo dobre efekty u chorych z cukrzycą. We observe extremely successful effects in people with diabetes, gdyż w większości mają zaburzenia związane z odczuwaniem bólu. Since majority of them have some sensory problems, problems with sensing pain. I terapia u tych pacjentów jest bardzo bezpieczna i wysoce efektywna. And the therapy in these patients is really secure and it's really working well. It's very effective. Największe problemy, jakie obserwujemy, the greatest challenges, problems that we face, stwarzają chorzy z owrzodzeniami niedokrwiennymi, are the patients who do not get enough oxygen in the tissues, którzy często mają hiperalgezję bądź allodynię. So people with hyperalgesia or allodynia. I tych chorych, tak jak wspomniała Ania, musimy dopiero przygotować psychicznie, jak i fizycznie do działań terapeutycznych. And as Ania previously mentioned, in this patient we require previous psychological and physical preparation. Staramy się propagować metodę na konferencjach naukowych. We popularize MDT method on the scientific conferences, jak i w publikacjach naukowych, as well as in scientific journals. Na Uniwersytecie Rzeszowskim wdrażamy to w toku kształcenia. At our university, I mean Rzeszów University, this is implemented during the curriculum. A na warsztatach pokazujemy zasady implementacji i opieki nad pacjentem. And during workshops, we show how it works practically. Mam nadzieję, że coraz więcej ekspertów w Polsce I hope that more and more experts in Poland zwróci uwagę na tę metodę i zacznie ją stosować standardowo. will accept this method and start to using it on a daily clinical basis. W ranach zakażonych, in infected wounds, jak i nie wchodzących w procesy regeneracyjne. As well as ones that are not coming into the regeneration process well. I tego bym sobie życzył i moim asystentom. Dziękuję. So this is my wish. When you ask me about future plans, this is my wish. So it's used on a daily clinical basis. I agree with all that you said. Zgadzam się z wszystkim, co powiedzieliście. I agree with your list of some Zgadzam się z tą listą. Your list of some of the most difficult wounds to treat. Jeżeli chodzi o te najtrudniejsze rany do leczenia. They are difficult not just for maggot therapy, but for any type of ogólnie trudne, nie tylko w przypadku MDT, ale w ogóle trudne do terapii. I would add one jeszcze dodałbym group of wounds. Jedną grupę ran. It's a small group, but a very tough Mała, one. Ale naprawdę bardzo ciężka. And that is radiation necrosis. Radiacyjna, taka martwica. Radioterapii. I use this maggot with such wounds. We tend to use anything we can for those kinds of wounds. Staramy się używać czegoś, co działa na te rany. Coś, co będzie efektywne. Very difficult to treat in my experience. Z mojego doświadczenia jest naprawdę ciężkie. But possible. Yeah. Also, I agree that outpatient maggot therapy is important. Że terapia pacjentów larwami jest naprawdę ważna. At least two reasons come to mind. Przynajmniej dwa powody przychodzą do głowy. Number one, we should be putting more effort into włożyć więcej wysiłku into healing wounds before they get bad enough
to require leczenie ran, hospitalization. zanim one będą już tak źle wyglądały, że będą wymagały hospitalizacji. Many patients wouldn't need to be in the hospital if their wounds were aggressively treated. Nie potrzebowałoby hospitalizacji, leczenia ran w szpitalu. Earlier. Gdyby dostało chodziło o pomoc wcześniej. A second reason is that the cost savings zmniejszenie kosztów, ograniczenie kosztów associated with maggot therapy związanych z terapią larwami are almost meaningless. Nie ma żadnego znaczenia ograniczenie kosztów. When someone bez znaczenia, sits in the hospital jeżeli ktoś siedzi w szpitalu at a cost of $2,000 a day. Że koszt hospitalizacji dzienny jest $2,000. But when you can treat that wound at home, jeżeli możesz taką ranę leczyć w domu and avoid the cost of a surgeon, kosztów pracy chirurga, or the cost of expensive medical equipment, czy kosztów bardzo drogiego sprzętu medycznego, and certainly the cost of hospitalization, no i tym samym kosztów hospitalizacji, then you have real savings in wound care. Wtedy pozwala nam to na naprawdę duże oszczędności, które można poświęcić na właściwą terapię rany. That can be used to treat more and more patients. A dzięki temu możemy wtedy leczyć więcej i więcej pacjentów. And I agree that maggot therapy promotes wound healing. MDT faktycznie wpływa tutaj na lepszą regenerację, promuje leczenie rany. William Baer in the 1930s described that. W 1930 William Baer. We saw that in the 1990s in our patients. Zaobserwowaliśmy, że w latach 90. And we tried to address it by putting the maggots and their secretions umieszczano larwy i ich wydzieliny on cell culture and on animals during research. Na zwierzętach podczas badań laboratoryjnych. At this point in time, i wtedy, w tamtych czasach, w tamtym czasie, we've gone a little over our program. Wykroczyliśmy jakby poza nasz program. So we'll need to end here. Okay, musimy skończyć tutaj. But I hope that Mam nadzieję, że I hope we will have an opportunity to do this again. Okay, mam nadzieję na kontynuację. Because I have learned so much. Bardzo dużo to spotkanie mi dało, naprawdę wiele się nauczyłem, dowiedziałem. And I have so many more questions to ask. I tyle jeszcze pytań, tak wiele jeszcze przychodzi mi do głowy. My też jesteśmy ciekawe doświadczeń. We are also like full of new questions to you, Professor. So thank you very much for that great opportunity to share knowledge. One of the opening talks today was that one of you learned every day more and more. Jedna z was wspomniała na początku, że codziennie uczy się czegoś nowego, jeżeli chodzi o terapię MDT. I think that's one of the most wonderful myślę, aspects of healthcare. Najbardziej cudowny aspekt, jeżeli chodzi tutaj o ochronę zdrowia. We all have the opportunity to learn every day. Wszyscy jesteśmy otwarci na to, musimy być otwarci na to, żeby uczyć się codziennie czegoś nowego. Even if what we learned is that what we learned yesterday is no longer true. Nawet jeżeli to wskazuje na to, że to, co nauczyliśmy się wczoraj, już nie ma znaczenia, że jest nieprawidłowe. So thank you all for Dziękuję wam wszystkim za dołączenie do panelu. And I'll let you have any final comments you want to make before we jeżeli chcecie jakieś końcowe komentarze,
Zapraszam do końcowych komentarzy. And I think Dr. Yusuf, is that Dr. Yusuf? On Galaxy J7 Prime. Dr. Yusuf. I think he has a Yes, question. this is Dr. Yusuf. Chyba ma jakiś komentarz. Go right ahead. Yeah, this is a very, very wonderful combination, contribution to knowledge, to the knowledge of maggot debridement therapy. I am always proud. I am always happy to be seen, to witness events on biotherapy. And this females or ladies with maggot debridement therapy, it is awesome. Ladies, females are doing marvelously well in maggot debridement therapy. I was taught maggot debridement therapy by a lady who is doing very well in maggot debridement therapy. And I'm also doing maggot debridement therapy in Nigeria for the first time and as the pioneer in maggot debridement therapy. So you guys are seriously superstars, superheroes for doing this great job. I know what it feels. Yeah, right now I have 4 patients that are waiting for me to go and apply maggot debridement therapy to salvage their limbs. 4 patients who are diabetes, they have diabetes mellitus and they have foot ulcers, and then we are trying to salvage their limbs. So I would love, I know it is way behind time, but I would really love to do some works with the father of maggot debridement therapy, Professor Ronald Szyman, Dr. Ronald Szyman, and these ladies from Poland. It will be good to have something to work together in this area of maggot debridement therapy. And let me don't take too much. I think maybe you could do well by dropping your email addresses. We could communicate and see what we can do on maggot debridement therapy. Thank you. My name is Dr. Mustafa Ahmad Yusuf. I'm a medical entomologist with medical background. I'm a clinical microbiologist, and I'm a honorary consultant in one of the teaching hospitals. Thank you. Thank you. And I think we will certainly have our contact information associated with the, what do you call it, the recording of this program. And okay, that's great. And I will also share our contact information after the program. Thank you. Thank you. So, any final words from the panelists? Ostateczny komentarz, konkluzję. Że naszym marzeniem, So what is our dream zespołu całego, of our whole entire team jest odwiedzić pana, is to visit you, profesora Professor Szyman. I'm sorry. Professor, this is our dream, to visit you. Oh. Our entire team is dreaming about visiting you. Ja zapraszam jeszcze raz do Krakowa, do nas. Aneta is also would like you, Professor, to visit her in Krakow in her practice. She mentioned the conference in March. A ja chciałabym powiedzieć jeszcze najważniejszą rzecz w tym wszystkim, bo każda terapia będzie zła, jeżeli... So the final message, every therapy would go wrong, jeżeli będziemy traktować ranę jako objaw, a nie przyczynowo. Nie objawowo, przyczynowo. If we do not treat the wound in terms of etiology, yeah? Że powinniśmy traktować ranę, so the wound should be treated as a usuwając przyczynę, to get rid of the reason, not as an effect. Bo spotykam się z przypadkami, kiedy ktoś mówi, że terapia jest zła. Sometimes I come across some cases when people say that the therapy is bad, is failure. Ale osoba prowadząca pacjenta nie przywiązuje uwagi but the person who is managing the therapy, do tworzenia warunków do gojenia w organizmie. Is not giving enough attention, is not focusing on creating conditions within the body, within the system for the proper treatment, for the proper healing. So we need to pay attention to that. Pamiętajmy także o tym. Please remember.
że mamy do czynienia z pacjentem w aspekcie całościowym, The patient should be treated holistically a nie izolowaną raną. and not the wound is an isolated outcome. Thank you very much. Those are all very wise words and Mądre good advice. słowa i dobra rada. Dziękujemy za to. So thank you all for Bardzo joining dziękuję us. wszystkim za dołączenie do spotkania. Albert will put Albert information about the conference da tą informację dotyczącą konferencji na naszej stronie. In the description of the program. W opisie programu będzie ta informacja podana. As we get more information and details. Jak dostaniemy więcej informacji, podamy też szczegóły. Take care, all of you. Wszystkiego dobrego. Thank you. Thank you very much, Professor. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. It was a pleasure to have you. Thank you very much.